Wielkopolski Park Narodowy oddalony jest od Poznania zaledwie kilkanaście kilometrów. Jego powierzchnia wynosi ponad 7,5 tysiąca hektarów, a każdego roku odwiedza go ponad 1 000 000 turystów. Niezwykle bogata szata roślinna daje schronienie ponad 220 gatunkom ptaków, w tym puszczykowi, który jest symbolem parku. Zastanawiacie się, jak tutaj trafić? Z łatwością dojedziecie tu z samochodem. Ci z Was, którzy są ciekawi wrażeń, z pewnością wybiorą się na przejażdżkę dryzyną. Park oferuje również ponad 100 km szlaków rowerowych. Nic jednak nie przynosi takiej radości jak szlaki piesze. My wybieramy je najczęściej. Prowadzą w miejsca, do których nie dotrzemy ani samochodem, ani rowerem, jak tu, na Czcielińskie Bagno. To ruszamy szlakami lądolodu. Idziemy sobie w nasze stare miejsca. To jest trasa, którą chodziłam w dzieciństwie, czyli idziemy do Jeziora Góreckiego. A przed nami Jezioro Góreckie, najsłynniejsze w Wielkopolskim Parku Narodowym, ale też największe i najgłębsze, a na środku tego jeziora, tam, zarośnięta teraz, Wyspa Zamkowa, wyspa z ruinami zamku zbudowanego dla Klaudyny Potockiej. Ale to nie tylko jedyna ciekawostka odnośnie tej wyspy, albowiem Wyspa Zamkowa jest kemem, czyli kupą piachu, żwiru naniesioną przez lodowiec w środku jeziora rynnowego. I to są ślady lądolodu, ślady zlodowacenia, które było na tych terenach i pozostawiło po sobie nie tylko piękne pagórki, które są tutaj dookoła, ozy, moreny, ale także przecudowne jeziora, jak właśnie to. Jezioro Góreckie. Adam Wodziczko, inicjator powstania parku, nazwał go prawdziwym muzeum form polodowcowych i żywym muzeum przyrody. Wszystkie pagórki i wzniesienia, które pokonujemy na szlakach, to właśnie ślady skandynawskiego lądolodu sprzed 20 000 lat. Wielkopolski Park Narodowy kojarzy się wielu ludziom głównie z lasami i jeziorami. Ale to nie tylko takie tereny. Może warto wrócić też do takich ekosystemów, które są coraz rzadsze, które są też przecież potrzebne w mozaice bioróżnorodności i są to łąki. No i właśnie na jednym z takich obszarów się znajdujemy. Wytopisko nie bez kozery nazywane jest żabiakiem, albowiem usłyszycie tutaj cudowny żabi koncert. Posłuchajcie. Żabiak to zagłębienie wytopiskowe, czyli takie, które powstało po oderwaniu się bryły lodu. Podobnymi oczkami wodnymi były pojniki, które swoją nazwę zawdzięczają roli, jaką pełniły dla saren, jeleni i dzików. Były, bo z powodu zmian klimatycznych wyschły już całkowicie. To jeden z naszych ulubionych szlaków, bo spacer nim daje możliwość wsłuchania się bardziej w duszę parku, doświadczenia szelestu traw i zapachu gleby, wsłuchania się w rechot żabi, bajeczny śpiew ptaków. W parku czeka na Was 80 km takich szlaków. Chodząc po lesie nie zastanawiamy się nad tym, co sprawia, że ten las istnieje, że jest w dobrej kondycji, w dobrej formie, że może się rozwijać. Takie miejsca w lesie jak bagna, jak torfowiska, jak śródleśne oczka, to jest życie dla tego lasu. Jeśli kusi Was rowerowa wycieczka przez park i nie macie przy sobie rowerów, zajrzyjcie do Mosiny. Znajdziecie tam drumy, darmowe rowery małomiasteczkowe. Projekt rowerów bez aplikacji i bez opłat jest wspaniałą mosińską inicjatywą oddolną. Wielkopolski Park Narodowy zachwyca jeziorami wyrzeźbionymi przez lodowiec. Przed nami Kociołek,
czyli zbiornik wodny w kotle polodowcowym. Za nami jezioro skąpożywne Skrzynka. W fazie zarastania. Od 70 lat roślinność porasta powierzchnię jeziora. Początkowo miało 7 hektarów blisko. W tej chwili wody jak na lekarstwo. Dawny przystanek Pożegowo to start trasy Mosińskich Drezyn. Przy jednym ze szlaków znajdziecie pozostałości starej stacji kolejowej. To tu od 1912 do 1999 roku czynna była linia kolejowa zwana Osówką. Dziś spotkać można na niej już tylko drezyny. I oto nasze ulubione miejsce w Wielkopolskim Parku Narodowym, czyli końcowa stacja kolejki Poznań-Osowa Góra. I to tutaj dawno, dawno temu letnicy przyjeżdżali do sanatorium w Ludwikowie. Takie stacje kolejowe, końcowe mają w sobie coś takiego magicznego, bo to w pewnym sensie jakiś taki koniec świata, koniec drogi. A tutaj jeszcze w tym otoczeniu, w tej zieleni, w ciszy i śpiewie ptaków, to naprawdę tutaj jest pięknie i magicznie. Pomysł się wziął stąd, że ja przyjeżdżałam tutaj z Poznania swego czasu pociągiem po to, żeby spędzać czas nad Jeziorem Góreckim. Przypomniało mi się właśnie o tej linii kolejowej i pomyślałam, że warto byłoby ożywić to miejsce i wymyśliłam coś takiego jak Mosińska Kolej Drezynowa i od tego czasu drezyny jeżdżą. Kiedy wojska napoleońskie przemierzały te okolice, żołnierz podwiózł cesarzowi kubek zimnej wody. Ten jej skosztował, powiedział, że jest pyszna niczym szampan. Zawołał po francusku Vive la France i od tego czasu to miejsce zwane jest studnią napoleońską. Początek szlaku Adama Wodziczki przynosi widok na morenę czołową, czyli wzniesienie powstałe w wyniku wypchnięcia skał osadowych przez czoło lodowca. Podczas topnienia lodowiec porozrzucał też głazy narzutowe, które znajdziecie przy wielu szlakach parku. Stoimy właśnie na takim ogromnym wale. Jego strome stoki mają 20 metrów i sięgają do tafli jeziora Budzyńskiego, a ten wał to Oz, który został uformowany właśnie przez ten skandynawski lądolud, który maszerował do Wielkopolskiego Parku Narodowego. Oz Bukowsko-Mosiński jest największym ozem w Polsce i powstał w wyniku wypełnienia szczelin lodowcowych piaskiem i żwirem. A kiedy lądolud zanikał, odsłonił długi i stromy wał, po którym dziś chodzimy. Na szlaku spotykamy Artura z wolontariatu WPN. Praca w wolontariacie w Wielkopolskim Parku Narodowym to nie tylko zbieranie śmieci, jakby się mogło wszystkim wydawać, ale to również bardziej przyjemniejsze rzeczy, jak na przykład budowanie gniazd dla ptaków. Również sadzimy żywokoły, czyli wierzby, które tutaj też od wielu wieków rosły na tym pofałdowanym terenie. Jeśli chcecie zobaczyć, czym jest Wielkopolski Park Narodowy, przyjdźcie do nas, do wolontariatu. My Wam zapewnimy tą przyjemność w zupełnie innej formie niż zwykłemu turyście. Ciągnący się przez 37 km Oz zamykają szwedzkie góry. Dawno temu ta końcówka wału została przekopana w kilku miejscach przez człowieka. Dziś władze parku prowadzą działania mające na celu przywrócenie muraw, które kiedyś porastały to wzniesienie.
jedziemy na wieżę obserwacyjną na bagno Trzcielińskie. Jest to rezerwat ochrony ścisłej. Możecie tam zobaczyć bardzo wiele, ale mnie komary gryzą. Możecie tam zobaczyć bardzo wiele pięknych okazów ptaków. Przybądźcie tutaj wcześnie rano i nie zapomnijcie lornetki. Chodźcie. Bagno Trzcielińskie to jedno z wielu miejsc, w którym należy zachować szczególną ciszę. Jest to obszar ochronny ptaków. Znajdziemy tu m.in. czajki, czaple siwe czy myszołowy. Posłuchajcie, jak tu jest pięknie. I takie piękno możecie odkryć na każdym ze szlaków Wielkopolskiego Parku Narodowego. Cieszcie się nimi, nie zostawiajcie nic oprócz śladów stóp, nie zabierajcie stąd nic oprócz wspomnień. Do zobaczenia w WPN.